Szanowni Państwo, witam bardzo serdecznie ze studia Wyższej Szkoły Logistyki, w którym inaugurujemy cykl spotkań webinarowych pod łącznym tytułem Magazyn nie jest z gumy. Dzisiaj poruszymy wspólnie z Państwa i moimi gośćmi temat związany z wykorzystaniem wskaźników w procesach optymalizacji magazynu, a tytułem dzisiejszego spotkania jest Od chaosu do porządku. Powiem Państwu tyle, że wiele książek zostało już napisanych na temat wykorzystania i zaimplementowania wskaźników w łańcuchu dostaw. Ze swojej strony powiem, że jest to jeden z najlepszych naturalnych środków nasennych, bo ja po 3 stronach lektury zasypiam jak małe dziecko, ale ufam, że dzisiejsze spotkanie absolutnie nie będzie nudne i Państwa nie uśpi. Powiem tak, dzisiaj są Andrzejki, jednym z gości naszych jest Andrzej. Andrzeju i wszystkim Andrzejom, którzy są z nami, życzę wszystkiego, co najlepsze. I dzisiaj na polskich stołach będą królowały pączki, więc mam nadzieję, że to spotkanie niczym taki nasączony tłuszczem pączek, otulony w lukrze, takie właśnie będzie. A moimi Państwa gośćmi są. Proszę. Dzień dobry, ja się nazywam Martyna Baszczak, jestem z firmy Syntavio i przedstawię punkt widzenia dostawcy systemu. Dzień dobry bardzo, Andrzej Bekierski, reprezentuję firmę Maszoński Logistic. Odpowiadam w firmie za całą logistykę magazynową, za wszystkie procesy, za budowę tych magazynów, wypełnienie tych magazynów. Dzień dobry, nazywam się Adam Koliński, jestem rektorem Wyższej Szkoły Logistyki. Moją rolą na tym webinarze jest połączenie takiego metodycznego podejścia do zarządzania i wspierania się wskaźnikami z biznesem i mam nadzieję, że nam się to dzisiaj uda. Dokładnie tak. Witam jeszcze raz bardzo serdecznie Adamie, Andrzeju, Martyno. Ja mam na imię Artur, nazywam się Olejniczak i będę miał przyjemność być hostem prowadzącym to 3 punkty widzenia, 3 gości, czyli teoria, praktyka i wdrożenie systemów informatycznych, które to wszystko scalają i z sobą łączą. Ale no, jak to na uczelni wyższej bywa, rozpoczniemy od backgroundu teoretycznego i teraz poproszę Ciebie, Adamie, o to, abyś przedstawił, przybliżył kwestie związane z korzystaniem, z metodyką wskaźników, szczególnie w temacie magazynowym. Jak to wygląda od strony to? Bardzo Ciebie proszę. Postaram się mimo wszystko połączyć tę teorię z praktyką, z tego względu, że nasza uczelnia właśnie w tym kierunku podąża cały czas. Tak naprawdę moglibyśmy na tym pytaniu zakończyć cały webinar, w jaki sposób stworzyć system wskaźników, po co to tak naprawdę robimy. Po co to robimy, to myślę, że wyjdzie jeszcze tutaj w trakcie naszych rozmów tutaj z Andrzejem i z Martyną. Najważniejszą rzeczą jest tak naprawdę ocenienie tego, czy procesy, które realizujemy, są procesami opłacalnymi. Dla logistyków to opłacalność to nie tylko koszty, to tak naprawdę przede wszystkim czas. Możemy powiedzieć o poziomie obsługi klienta, o czym myślę w dalszej naszej tutaj rozmowie będziemy mogli powiedzieć sobie więcej, ale kluczowym pytaniem wśród kluczowych wskaźników jest to, ile tych kluczowych wskaźników potrzebujemy. I tak naprawdę biznes ciągnie w 2 strony i trudno powiedzieć, czy słusznie tak naprawdę, ponieważ mamy przedstawicieli firm, które chcą jak najmniejszy zestaw wskaźników, tak naprawdę opierać się na przysłowiowym OTIF-ie, on time in full. Z jednej strony klarowność, no bo mamy kilka danych, z których oceniamy, czy proces jest w porządku, czy też nie. Z drugiej strony, od strony kontrolingowej czy zarządczej, mamy kłopot w postaci tego, kto jest odpowiedzialny za ten proces. Tak? Bo on time in full, prosty przykład, jest to wskaźnik, który może nam mówić o kompletności dostaw, ale to nie wszystko musi zależeć od magazynu na przykład. Tak więc tutaj ta odpowiedzialność za wynik tego wskaźnika jest zupełnie inna. Drugą stroną jest tak naprawdę zawalenie analityków danymi i wskaźnikami, czyli stworzenie szerokiego zestawu wskaźników, nie wiem, około 20,
20 wskaźników pod jeden podproces, o czym żeśmy sobie też dzisiaj przed webinarem troszeczkę na ten temat powiedzieli, że to w tym kierunku też może iść. Wtedy mamy do czynienia z szumem informacyjnym. W tym momencie analityk czy osoba, konsultant zajmujący się optymalizacją procesów dostaje dużego Excela z danymi, z których można wyznaczyć wskaźniki dające wnioski sprzeczne. Jeden mówi optymalizuj koszty, drugi skup się na czymś zupełnie innym, co zwiększy koszty na przykład. Tak więc to są te kwestie tutaj bardzo szerokie. Tak naprawdę powinniśmy iść gdzieś po środku, no bo zawalenie firm wdrażających różne rozwiązania setkami wskaźników. Pytałeś mnie, Artur, przed rozpoczęciem, ile wskaźników. Trudno zliczyć, nie odpowiem na to pytanie, nie powiem czy w setkach, czy nawet nie więcej. Możesz przejrzeć książkę pana profesora, pewnie wyjdzie. Jest ich tam kilkaset, ale przepraszam, ci wchodzę w słowo, bo dla mnie i myślę dla słuchaczy będzie kluczowe to, żeby podać z punktu widzenia teorii te najważniejsze wskaźniki, które są warte rozważania do zaimplementowania w przedsiębiorstwie, szczególnie pod procesy magazynowe. Co to jest? Czy to jest poziom zapasu, rotacji zapasu, czasu obsługi, które tak jako rektor wyższej uczelni, które ty byś rekomendował, żeby od nich zacząć tak naprawdę projektowanie zestawu wskaźników, bo no ufam, nie będzie to jeden, tak jak powiedziałeś, chyba że się skupiamy na OTIF-ie. Tak, drodzy Państwo, tak naprawdę Artur tu przedstawia stanowisko wielu firm, które wdrażają różne rozwiązania i się pytają, jakie wskaźniki powinni oceniać. Nie odpowiem na pytanie, czy to powinno być 5 wskaźników, w tym wskaźnik rotacji, czy wskaźnik zabezpieczający, zapas zabezpieczający, czy cykliczność, czy terminowość, z tego względu, że tak naprawdę każda firma powinna rozpocząć stworzenie zestawu wskaźników od pustej kartki, a tego nie robią. Próbują właśnie pójść tą drogą, którą Artur żeś pokazał. Powiedzcie, jakie wskaźniki? Proszę Państwa, tutaj jest podstawowy problem. Ja wyjdę od tego, jak zrobić to pustą kartką, a potem jak to niestety się bardzo często dzieje. Z pustej kartki podejść do wskaźników ryzyko, ominiemy wskaźniki. Bardzo ważne dla nas. I teraz, jeżeli Państwo mają taką potrzebę, żeby ten system tworzyć, na przykład przy budowie magazynu czy przy wdrażaniu systemu informatycznego, to ważne jest, żebyśmy sobie określili perspektywy. Ja bym polecał Państwu Balance Scorecard, tak? To jest model score stworzony przez liderów branżowych. Tutaj nie mówimy o teorii, tylko mówimy o success stories z biznesu, którzy pokazują, że żeby móc mówić o optymalizacji procesowej, powinniśmy patrzeć na 4 perspektywy. Finansowa, bo bez niej się nie da ujechać w biznesie. Perspektywa procesu wewnętrznego, w naszym przypadku magazynowa, czyli powinniśmy spojrzeć z perspektywy tego procesu, jakie działania są nam tam potrzebne i tutaj wyskoczy nam zapas, wyskoczy nam terminowość, kompletność w kompletacjach, błędy, tak, tutaj pojawiają się wskaźniki te operacyjne. Mamy wskaźniki z perspektywy klienta, to jest trzecia perspektywa, czyli odbiorcy tego procesu, w tym wypadku firmy transportowe, to może być kontrahent, operator logistyczny. Tych tutaj rozwiązań jest bardzo dużo i jest perspektywa rozwojowa, do której bym tutaj też wskazał. Bardzo często są to wskaźniki tożsame z poprzednimi perspektywami, ale z inną wartością docelową. Przykład terminowość dostaw, tak? Że obecnie chcielibyśmy the same day delivery. No nie jest to w tej chwili możliwe, ale to jest wskaźnik idący w kierunku rozwoju. Tak to powinno wyglądać, tak? Oczywiście model score jest jednym z modeli biznesowych, który możemy zastosować. Ja z racji rektora Wyższej Szkoły Logistyki właśnie ten no i specjalista od controllingu. Tak, dziękuję. Właśnie w tym zakresie bym tą metodykę poprowadził i zresztą wdrożenia, które realizowaliśmy tutaj wspólnie z Instytutem Logistyki i Magazynowania, obecnie Łukasiewiczem, w tym kierunku prowadziliśmy, ale firmy idą tą ścieżką, którą Artur pokazał, tak? Idźmy na skróty, pokaż nam, co tutaj można by było za wskaźniki w tym systemie zaproponować. I proszę Państwa, oczywiście czy to pod magazyn, czy to pod transport, jesteśmy w stanie
wiedzą ekspercką zaproponować taki system wskaźników, ale tutaj pojawia się ten problem, z którym ja się akurat spotkałem za każdym razem, że po pokazaniu takiego systemu wskaźników usłyszałem od biznesu świetne. I nie było tego feedbacku, czy to są te dane, które tak naprawdę oni potrzebują, bo ten system wskaźników składa się w logiczną całość. One muszą, patrząc 4 perspektywami, muszą co najmniej dawać znamiona kompletności, ale nie muszą odpowiadać na potrzeby konkretnej firmy pod kątem, z jakich danych te wskaźniki policzyć. Czy to ma być ujęcie miesięczne, czy może zmianowe, tak? Czy może zupełnie w inny sposób, bo to już jest specyfika sezonowa. Dokładnie tak, bo to zupełnie inne podejście. Dlatego uczulam bardzo na to, żeby pójść na skróty, czyli wpisywać w wyszukiwarkę Google najbardziej pożądane wskaźniki efektywności w magazynie, czy w jakimkolwiek innym procesie logistycznym. Znaczy, ChatGPT wypluwa ich chyba z 11, które są istotne, ale ja mam do ciebie pytanie, bo mamy szeroki zestaw wskaźników. Ale jeden wskaźnik jest wypluwany w złotówkach, drugi wskaźnik jest wypluwany w sekundach, trzeci wskaźnik jest wypluwany w metrach. Pytanie, jak to połączyć? I druga kwestia, benchmark. No bo ja wiem, jak jest w mojej firmie. Mam jakieś wskaźniki, ale ja do końca nie wiem, trochę jak lekarz, tak? No bo przyczyny tego, że mi serce kołacze, może być kilka, tak? Mogę, nie wiem, coś z krwią, mogę za dużo wysiłku mieć, albo za dużo zmartwień. I to jest trochę tak jak z diagnozowaniem przyczyn, czy my mamy do czego się porównać, bo i czy są jakieś benchmarki, że na przykład, nie wiem, poziom obsługi klienta na poziomie 90% to jest wow, a się może okazać, że w danej branży, czy w danej... To pytanie, jak liczone. No właśnie. Tak, bo to jest też, myślę, kluczowa dobór jednostek i tego, żeby to było porównywalne, prawda? Dobór jednostek, to już tutaj nasuwasz pomysł na kolejne spotkanie webinarowe na najbliższe 3 godziny. Drodzy Państwo, nie da się ominąć różnorodności jednostek w systemie wskaźników. Oczywiście możemy próbować zamieniać wskaźniki w udział procentowy, co tak naprawdę zamydla obraz. Tak? Tak więc dashboardowo wygląda fajnie, na słupkach wygląda fajnie, ale zamydla obraz. Pytasz, co zrobić, kiedy mamy w złotówkach jedne na sekundy, inne na minuty. Tak naprawdę my mamy kłopoty w dziale bardzo często, pomiędzy działami. Jeden dział, produkcja, chce wysyłać towar do magazynu w rolkach, a magazyn chce przyjmować w sztukach, których sprzedaje zupełnie, albo w paletach, zupełnie w innej jednostce. Tak więc to są rozwiązania, których trzymając się jednego działu, sobie nie odpowiemy. Tak naprawdę tutaj cała ta analityka, myślę, że doświadczenia naszego kolegi tutaj pokażą, w jaki sposób to wygląda, ma znaczenie. Nie jesteśmy w stanie powiedzieć, że wspólnym mianownikiem zawsze są wartości, chociaż bardzo często w tym kierunku to się robi. W jaki sposób zrównać wszystkie zapasy towaru przechowywanych w magazynie, gdzie jedne są w paletach, inne w rolkach, a jeszcze inne w kilogramach trzymane, wartością sprzedaży chociażby. Ale to też zamydla na przykład postać ładunku, tak, gabaryty, które z perspektywy procesu wewnętrznego są istotne, jak je ułożyć, czy bliżej wyjścia, FIFO, FEFO. Mamy tych rozwiązań, proszę Państwa, tutaj bardzo dużo i na piechotę tego nie zrobimy. Ale jak rozumiem, to jakby doradzasz holistyczne spojrzenie na wskaźniki, tak? Dobrze Ciebie rozumiem? Nie mamy innego wyjścia, ponieważ jeżeli Państwo spojrzą na to w taki sposób, że skoncentrujemy się tylko i wyłącznie na procesach operacyjnych, to procesy operacyjne oczywiście są kwestią kluczową, ale przedsiębiorstwo składa się nie tylko z magazynu, a to oznacza, że ja muszę przeanalizować koszty transportu, sprzedaży, obsługi informatycznej. Musimy patrzeć holistycznie. Nie ma innej możliwości. Przepraszam, że wejdę w słowo. Tu też się często taka myśl pojawia, że tak jak powiedziałeś, w każdej firmie jest wiele działów. I często gęsto te działy są kompletnie nie rozmawiają. A później na końcu jest logistyka, która musi pokazać pewien koszt.
Ile mnie to finalnie będzie kosztować? Okej, my to możemy zrobić, my to możemy przeliczyć. My to przeliczymy względem naszych parametrów, naszych wskaźników, ale okaże się, że my generując oszczędność w magazynie, wygenerujemy dodatkowe koszty w innym dziale i my będziemy oczywiście fajnie tutaj na cali na biało, ale przez to, że ze sobą nie dyskutujemy i są inne działy zakupów, produkcji, nie wiem, dział marketingu i one ze sobą kompletnie się nie komunikują, a to często się dzieje w firmie, że jak przychodzimy do firmy, zaczynamy rozmawiać i rozmawiamy z właścicielem firmy, to właściciel mówi, u mnie wszystko funkcjonuje, tylko coś w tej logistyce nie działa. A ja mówię, a jak często ze sobą rozmawiacie? Jak często się spotykacie? Jak często wymieniacie się swoimi potrzebami po to, żeby one przechodziły później na ten proces magazynowy, żebyśmy mogli uchwycić, co i który parametr dla was jest kluczowy. Oczywiście, że tak, bo my możemy to policzyć. My to weźmiemy, pomierzymy, my to weźmiemy, policzymy, weźmiemy skanery do ręki, weźmiemy wózki, podkręcimy prędkość. Jednostki. I oczywiście zmienimy jednostki, ale pytanie, czy to są parametry, które wy potrzebujecie. No i wtedy zaczyna się takie oddolne myślenie, to biała kartka. Robimy 2 kroki wstecz, co często nie jest dobrze widziane w firmie, że jak ktoś przychodzi, to zróbmy te 2-3 kroki wstecz, wejdźmy od początku, zacznijmy łapać te wszystkie, że tak powiem, działy ze sobą i spróbujmy zrobić jakiś jeden wspólny mianownik, co chcemy mierzyć i co chcemy później pokazywać. To często właśnie jest dosyć źle odbierane, bo u mnie to funkcjonuje, tylko niestety w tej logistyce coś tam nie działa. Nie? Ja bym tutaj dodał, że tak naprawdę to holistyczne podejście, o którym sobie powiedzieliśmy w trakcie tej dyskusji, tak naprawdę utwierdza nas w tym przekonaniu, że przepływ informacji pomiędzy działami w przedsiębiorstwie jest na tyle kluczowe, ponieważ jako zarządca firmy, a też zarządzam dość sporą firmą, jeżeli nie mamy tego przepływu, ja bym powiedział, oszczędzamy koszty w magazynie, zakupy, spodziewajcie się wzrostu kosztów, czyli mówiąc krótko, nie ma tego sygnału, że nie oszczędzamy wszędzie, bo się nie da oszczędzać wszędzie, musimy spojrzeć holistycznie i musimy tę informację przekazywać. Komunikacja. Ale tak jak mówiłem, my często oszczędzamy w jednym, że tak powiem, w jednej przestrzeni, ale generujemy mnóstwo kosztów w tej drugiej przestrzeni i one kompletnie nie są ze sobą korelowane. I tutaj jeden dział mówi kontroli. O właśnie, i tu jest później jakby. To często ja rozmawiam i tak odnośnie automatyzacji. Przed nami automatyzacja jest bardziej, znaczy my musimy tę automatyzację wprowadzać ze względu na to, że coraz mniej, tak powiem kolokwialnie, jest osób, które chcą wykonywać te proste czynności magazynowe w magazynie. A ja często pytam, to powiedzcie mi, jaki wpływ na wzrost kosztów energii będzie miała automatyzacja, którą mi proponujecie. Ile więcej ja wygeneruję kosztów po tej drugiej stronie, która jest trochę mniej widoczna, jak zredukuję, nie wiem, 5-10 etatów, wynikając z tego, że wprowadzam pewien poziom automatyzacji w danym procesie. I to też jest dyskusja, która często tam No tak, ale to nie jest takie proste, tak? Bo ty mówisz tylko o kosztach energii, ale są kwestie serwisu, są kwestie zatrudnienia ludzi od utrzymania ruchu. Ile są kosztuje kwestie zatrudnienie magazyniera? Załóżmy, że magazynier dobrej jakości, 6 000 złotych brutto, a ile kosztuje zatrudnienie informatyka, który będzie nad tym czuwał. Albo automatyka, który... I jeżeli my się będziemy tylko i wyłącznie odnosić do kosztów, to pytanie, gdzie my te koszty będziemy alokować, nie? Bo jeżeli my, patrząc pod kosztem magazynowym, zredukujemy powierzchnię, zredukujemy ilość wózków, zredukujemy ilość wakatów, to tutaj pod stronie optymizacji w magazynie my jesteśmy nie? Tylko teraz pytanie, gdzie te koszty będą alokowane, nie? No w dziale informatyki, bo programiści informatycy to w dziale informatyki, a nie dziale logistyki. Dlatego trzeba spojrzeć holistycznie i tak naprawdę analiza kontrolingowa powinna wskazać, czy optymalizacja magazynu daje optymalizację całościową dla przedsiębiorstwa, czy też nie. Ślicznie dziękuję za tą kropkę. Teraz przejdźmy do praktyka. Andrzeju, nie przesadzę, jak powiem, że zjadłeś zęby, aczkolwiek wiem, że masz nadal naturalne, ale... jeszcze mam. Tak, zjadłeś zęby na kwestiach związanych z optymalizacją procesów magazynowych. W swojej karierze zawodowej zarządzałeś wieloma obiektami i mam wrażenie, że jako jedna z nielicznych mi znanych osób odrobiłeś zadanie domowe związane z tym, żeby sprawdzić na
posadzce, jak wyglądają procesy w magazynach, że sprawdziłeś w praktyce, jakie wskaźniki są dla ciebie istotne i kluczowe, więc jak to wygląda z pozycji praktyka? Co byś doradził? Od czego zacząć? Jakie wskaźniki dobrać? I jaką ścieżką pójść? W sensie taki trochę checklist, co należałoby zrobić przed rozpoczęciem, tak na dobrą sprawę, stosowania i wykorzystywania tych wskaźników w praktyce. To zależy, w którym momencie jesteśmy. Czy jesteśmy w momencie już istniejącego magazynu i wprowadzamy tam klientów i mamy, jak powiem, wybrany system WMS-owy, czy tak jak przykładowo moja organizacja dzisiaj, jesteśmy w momencie, kiedy odebraliśmy pozwolenie na budowę i dzisiaj jesteśmy na etapie wdrażania systemu WMS-owego i za tym idące wszystkie inne elementy, które musieliśmy wykonać, czyli przygotować wszystkie scenariusze logistyczne, za scenariuszami przygotować jakby wszystkie elementy w danym procesie, które składają się na proces. To takie trochę masło maślane, ale jak żeśmy rozmawiali trochę przed tym spotkaniem, jakby sam inbound może składać się z 7 ruchów, ale równie dobrze z 12 ruchów, które trzeba wykonać, żeby tą jedną paletę z samochodu wyciągnąć. I to trzeba też wszystko pomierzyć. I jeżeli jesteśmy na samym początku swojej drogi, to ja zawsze będę doradzał i zawsze, zwłaszcza w organizacji, która trochę uczy się logistyki magazynowej, to ja zawsze będę doradzał, żeby wyjść od standardów, czyli od standardowych procesów, żeby nie komplikować sobie życia od razu, żeby wchodzić w jakąś, nie wiem, na jakiś high level logistyczny, a po drodze nie podnosić tych wszystkich cegiełek, które po drodze trzeba podnieść, bo jeżeli my je nie podniesiemy, to za chwilę się na nie wywrócimy. I teraz, jeżeli jesteśmy w nowym magazynie i nowy magazyn uruchamiamy, no to tak naprawdę szyjemy wszystko pod ten nowy magazyn. Ile mamy doków, jak te doki są umieszczone, czy to jest magazyn z dokami z jednej strony, czy z dwóch stron, czy to jest magazyn przypływowy, czy zwykły magazyn, czy ważne też jest, jak jest rozmierzone położenie stacji do ładowania wózków na baterie, przynajmniej w moim przypadku litowo-jonowych, w której strefie magazynu jest tak zwana green zona, gdzie się będziemy spotykać z pracownikami, będą pewne dyspozycje do pracowników wychodzić, czy magazyn jest głęboki, czy jest trochę płytszy, bo jeżeli jest głęboki, to trzeba zastosować alejki poprzeczne, żeby skrócić ten etap pickingu, żeby zoptymalizować tą strefę pickingów. Jeżeli to żeśmy już zrobili i mamy świadomy zespół, który jest po wdrożeniu WMS-u i te wszystkie elementy żeśmy wykonali, no to teraz po prostu ja zakładam i ja praktykuję coś takiego, że bierzemy do ręki, że tak powiem, stoper i jedziemy i mierzymy. Na pierwszej zmianie, na drugiej zmianie, nieraz i na trzeciej zmianie, jak jest potrzeba, przy wysokim pickingu, przy niskim pickingu, czy przyjmujemy palety full, czy przyjmujemy palety mix i wszystkie te elementy po drodze musimy zmierzyć. No dobrze, ale do mierzenia bierzesz siebie, największego kozaka, czy najsłabszego magazyniera w całym tym? No to jest też kluczowe, tak? Chodzi o to, żeby złapać perspektywę. Tak jak mówię, nie dość, że czasoprzestrzeń musisz sobie wydłużyć, żeby no magazyn nie jest z gumy, tak? No mamy jakiś layout, jest zamknięty obiekt. Klientów, których pozyskałeś i na bazie tej grupy klientów możesz już pewne czynności zrobić. W naszym przypadku masz klienta, nie wiem, który pracuje na prostej logice full in, full out, składowanie częściowo blokowe. Masz klienta, który jest ze skanowaną etykietą, gdzie masz dane, skanujesz, przyjmujesz i wstawiasz w regał. Masz klienta, który jest bez etykiety i musisz to jakoś zarządzić i zobaczyć, jak dużo czasu potrzebujesz. I praktyka jest taka, że w pierwszym kroku nie mówisz tym ludziom, że to mierzysz. Ty w pierwszym kroku kompletnie nie informujesz, że my będziemy mierzyć, bo sposób mierzenia jest dużo. Można wynająć firmę. Tak, bo jakby metod jest dużo. Jeżeli się rozstawisz ze sprzętem i zaczniesz to mierzyć, to wszyscy myślą, oho, będzie się coś działo. Czyli jakby sama percepcja wtedy tego pracownika jest taka, że on się musi spinać, nie? Bo zaczynają mierzyć, a on nie wie, po co to mierzą. Oni sobie myślą, że mierzą po to, żeby nam później tą wydajność podkręcić, albo może to do premii będzie liczone, że ktoś rozładował, nie wiem, przykładowo 55 palet euro 40 minut, a ktoś rozładował, nie wiem, 35 minut, tak? Ale takim elementem zaskoczenia jest właśnie to, że możesz, i przynajmniej ja tak uważam, pomierzyć te procesy w pełnym zaskoczeniu, w trakcie już jakby całego cyklu, który się w magazynie odbywa. Drugi element to zrobić ten pomiar
przy informacji, zebraniu całego zespołu, powiedzeniu, dlaczego to robimy, po co to mierzymy i żeby zespół wiedział, że my to mierzymy. No i jakby podsumowanie tych pomiarów, to jakby trzeci etap, nie mówiąc im o tym, ale już po tych 2 pierwszych etapach, wtedy jesteś w stanie złapać tą przestrzeń, kiedy oni wiedzieli, kiedy nie wiedzieli, ale już wiedzieli, że pewne rzeczy się w magazynie dzieją i oni jakby też tą swoją wydajność często albo tą dokładność tej pracy brali pod uwagę, że to zostało spomiarowane, ale nie wiedzą, że są po raz kolejny mierzeni, spomiarowane i wtedy oni wiedzą, że już te czynniki mierzymy i jakby zrobienie to w takiej kolejności, na szerszej przestrzeni, przy większej ilości klientów, daje ci wtedy możliwość przeanalizowania tych wszystkich danych, których będziesz miał dużo, po to, żeby dobrać później odpowiednią grupę klientów też do tego magazynu, bo jeżeli ty masz prosty magazyn z małą ilością doków, z małą ilością stref cross-dockowych, to jeżeli wiesz, że tutaj w tym momencie jest to twój taka strefa, która może się dosyć często blokować Czyli przez to, że gardło. oczywiście takie wąskie gardło, to grupa handlowców, która będzie poszukiwała nowego biznesu do tego magazynu, będzie miała na uwadze, że na przykład klienta nawet full in, full out z bardzo dużym pickingiem przy tego rodzaju magazynie będzie ciężko obsłużyć. I ciężko będzie mu zaproponować takie KPI, z których on będzie zadowolony. No dobrze, ale jak mógłbyś ze swojej perspektywy, z całego doświadczenia zawodowego powiedzieć, ile czasu poświęciłeś na to, żeby właśnie się do tego przygotować, żeby to pomierzyć, bo myślę, że często ludzie nie odrabiają tego zadania domowego, tak? Czy nie mają tych danych wsadowych. Nomen omen, przypomniałeś mi taką świetną anegdotę a propos znanego kierowcy rajdowego polskiego, gdzie został poddany takiemu doświadczeniu, gdzie na drodze szutrowej została ustawiona bramka styczek i poproszono go o to, żeby przyjechał na pełnym gazie, jakby nie informowali go, że ta bramka tam stoi, tak? No to przejechał bezproblemowo, nie dotykając lusterkami tych bramek, a jak kazano się mu zatrzymać przed bramką i przejechać, to uderzył za każdym razem, nie? I myślę, że to jest trochę ten element działa, że inaczej ludzie działają pod presją, inaczej ze świadomością tego, że są obserwowani, a inaczej jak im się pozwoli działać jakby we własnym zakresie. Więc po pierwsze doświadczenie twoje, ile czasu i czy to jest ważne i istotne, żeby to mieć pomierzone i spisane i jakby złapać punkt odniesienia. I później chciałbym też się dowiedzieć od ciebie, na co się to przekłada, bo Adam wspomniał o tym, że też po to mierzymy wskaźniki, żeby to przełożyć później na złotówki, chociażby wiedzieć, ile ten proces nas kosztuje, tak? Może też nieco na pewno co do grosza, bo to już dzisiaj mamy takie czasy, że co do grosza, nie? Ja zacznę od tej ostatniej części twojej wypowiedzi. Czas pracy pracownika przekłada się na złotówki, na grosze, które przekładają się na złotówki. Przecież te wszystkie pomiary, które my robimy w sekundach. My robimy często któreś cyfrze po przecinku sekund, które w danej części tego procesu są mierzone. I to wszystko robimy po to, żeby wiedzieć, jaką my możemy wydajność danego magazynu sobie nie tyle zaprogramować, ale wiedzieć, ile czasu potrzebujemy i jaką grupę klientów możemy obsłużyć i jaki wolumen, w jakim czasie możemy w tym magazynie obsłużyć, bo to wszystko chcemy czy nie chcemy przekłada się na sekundy, chcemy czy nie chcemy na minuty, a te minuty na pieniądze, które się przekładają na finalną ofertę dla klienta. To finalną funkcjonalność. A z drugiej strony jednak kwestia kosztów, nie? Funkcjonowania dwie rzeczy, bo te koszty, które my wygenerujemy w danym procesie, no chcąc nie chcąc, przełożą się na ofertę, którą zaproponujemy klientowi. No i teraz, jeżeli my nie wiemy, bo żeśmy tego nie zmierzyli, ile potrzebujemy czasu, żeby wyładować jeden samochód z 33 paletami paletami full, z etykietą skanowaną. Ile potrzebujemy czasu, żeby wyładować taki samochód z 33 paletami, ale bez etykiety, albo wyładować 25 palet niestandardowych, no to w jaki sposób chcemy pokazać klientowi, że stawka za przyjęcie jednej palety będzie X? No z czego to zrobimy? Możemy to zrobić ewentualnie wiedzą ekspercką, ale to nie ma nic wspólnego z tym, jaki to będzie miało impact na nasze koszty. Czy my akurat tą wiedzą ekspercką pokryjemy koszty, które generujemy w magazynie, bo
To, że my żeśmy sobie to policzyli, to my wiemy dzisiaj, że potrzebujemy tyle wózków, które są kosztem, tyle ludzi, to jest koszt. I teraz się zastanawiamy, czy 2 zmiany, czy 3 zmiany, czy obsłużymy wolumen na 2 zmianach, czy na 3, bo na przykład mamy tylko 15 doków, a wiemy, że zajętość jednego doku od podstawienia do otworzenia samochodu, do rozładowania, do zamknięcia samochodu i odjechania, to jest mniej więcej, trzeba sobie założyć około 1,5 godziny. I my musimy to wziąć pod uwagę, bo co z tego, że my sobie założymy, że my rozładujemy w Excelu w ciągu godziny 2 samochody. Jak my fizycznie tego nie zrobimy, bo nie będzie miał gdzie tego to zrobić, bo samochód będzie stał pod płotem, bo będzie czekał, aż się ten rozładuje i odjedzie, a każdy kolejny będzie wydłużał ten czas dla kolejnego dostawcy, który będzie przyjeżdżał z wolumenem, a my mówimy tylko o tym etapie przyjęcia. A teraz ten etap, który jest bardzo czasochłonny i kosztotwórczy, to ten efekt pickingu. I teraz pół biedy, jak mamy palety full in, full out. Możemy pokombinować, jak jeżeli duża rotacja, nie wstawimy w regały, zrobimy po podłodze blokowo, czyli gdzieś tam pokombinujemy w procesie, bo wiemy, że patrząc pod kątem całego procesu przyjęcia i wstawienia w regał, to około 25-30% kosztów to jest samo wyciągnięcie z auta, czyli przyjęcie, a 75-70% kosztów to jest wstawienie w regał, bo to jest jednak ten czas. Więcej czasu potrzebujemy na wstawienie, zwłaszcza jak to są jak na 4. czy 5. poziom musisz tę paletę wstawić. No i tu możesz w tym procesie pokombinować, ale nie będziesz miał tej wiedzy, skoro tego nie pomariujesz. Nie będziesz wiedział, że ty potrzebujesz tyle i tyle czasu na to, żeby to wyciągnąć z tego auta, zeskanować, wprowadzić do systemu i żeby towar był gotowy albo do wprowadzenia w regały, albo udostępniony klientowi do sprzedaży, bo my jeszcze jedną rzecz musimy wziąć pod uwagę. Często jest tak, że klienci nam ten towar udostępniają, przywożą przy założeniu, że on w ciągu 2-3 godzin będzie gotowy do sprzedaży. To nie jest tak, że my mamy całą dobę, my to wyciągniemy, postoi na cross-docku, okleimy etykietami, jak nie ma, później powolutku sobie na 3. zmianie wstawimy w regał. Nie, to tak nie funkcjonuje. Klient chce, żeby ten towar najszybciej, jak to jest możliwe, był gotowy do wydania. I to w różnej formie, czy to w formie full, czy pickingu. To ja mogę Tak, coś oczywiście. dopytać? Wspomniałeś wcześniej o wskaźnikach, o mierzeniu ich, że mierzysz ich w momencie, kiedy magazyn już stoi i tak dalej. A w jaki sposób mierzysz te wskaźniki w momencie, kiedy system nie jest jeszcze, budynek nie istnieje, więc tak naprawdę nie mamy możliwości, żeby wejść do środka i zmierzyć? Znaczy, patrząc pod kątem tego obecnego magazynu, który żeśmy wybudowali i już jest gotowy i zaczynamy wdrażać system WMS-owy, to ja ci powiem szczerze, jak otworzyłem layout magazynu, to już po głowie mi chodziło, jak ten proces w tym magazynie ma wyglądać. Tak, ale to są lata doświadczenia. Tak, to są lata doświadczenia i ja tutaj, ja się jakby posługuję moim doświadczeniem, a nie, powiem brutalnie, nauką, którą nabyłem, bo nigdy logistyki nie skończyłem, przepraszam. Ale zapraszamy, ale nic straconego. Otwieram. Pierwsza myśl, którą jakby otworzyłem, rzut magazynu, który był w jakiejś formie zaprojektowany i już wtedy sobie układałem w głowie, bo wiedziałem, jakie są parametry, jaka jest szerokość, jaka jest głębokość, jaka jest wysokość, jaka jest odporność posadzki. Wiedziałem, jaką mamy odporność ogniową, czyli w głowie sobie już układałem, jaki typ klienta mogę w tym magazynie sobie składować, bo to też ma znaczenie, bo jeżeli wiemy, że nie mamy kontrolowanej temperatury, to cała grupa klientów ci już ucieka i nie musisz na pewnych czynnikach w ogóle i parametrach skupiać. Także wtedy sobie już układałem w głowie, rozpisywałem sobie, jak te procesy mają wyglądać i z tego się później brały, że regały żeśmy zaprojektowali w taki sposób, a nie inny, że poszliśmy w standardowe alejki, zrobiliśmy alejkę poprzeczną, żeby ten proces pickingu był optymalny. Później, jak żeśmy parametryzowali sobie już pewne elementy w drafcie WMS-a, to żeśmy rozrysowywali sobie, które strefy są slow moversami, które są fast moversami, gdzie będziemy składować palety euro, gdzie będziemy składować palety inne niż euro, niestandardowe, gdzie zrobimy składowanie blokowe. Od razu do tego żeśmy przypisywali doki, które już automatycznie w WMS-ie były zapisane, że tutaj będziemy kierować pod te doki klientów z takim wolumenem, a nie innym, gdzie na przykład wygospodarujemy część pod składowanie półkowe, bo wiemy, że taka grupa klientów też z nami rozmawia i realnie możemy takich pozyskać. I to żeśmy robili na bazie, powiem uczciwie, doświadczenia i na bazie doświadczenia konsultantów z firmy,
konsultantów z firmy, która nam dostarczyła WMS-a i to o tyle było dla nas wygodne, że konsultant był bardzo dużym praktykiem. On jakby rozmawiając z nami, tak, on wdrażając z nami WMS-a, czyli rozpisując te wszystkie elementy procesu, które my żeśmy przygotowali, to gdzieśmy przechodzili, te wszystkie testy, te łaty, wszystko żeśmy zrobili z nim i on też jakby tą swoją praktyką podpowiadał nam, bo oczywiście my też o wszystkim możemy nie wiedzieć. Ważnym elementem przy wdrożeniu WMS-a jest zespół. On musi być szeroki. No my niestety, z racji tego, że jesteśmy młodą organizacją, skupiliśmy się na paru osobach i to był duży challenge. Ale ty jesteś jeden jak 3 osoby. No. Znaczy, może i tak, tylko że jak jadę na urlop, to żona źle reaguje. Jak wyobrażam sobie. Podobnie jak Łukasz Wysokiński, zasypiasz i budzisz się z dashboardami. Ale to tutaj jest ważne, że po pierwsze pomysł na to, co my chcemy robić, bo wiemy, jaki mamy obiekt. Druga rzecz, dużo żeśmy włożyli pracy nad wyborem dostawcy systemu. Bardzo mi zależało na tym, żeby po drugiej stronie był ktoś, kto jest praktykiem, kto mógłby pewne jakby moje spojrzenie zweryfikować i zaproponować coś innego. I wspólnie razem trwało to pół roku. Zanim jesteśmy w momencie, kiedy w poniedziałek zaczynamy wdrażać ten system w magazynie. Po drodze takie małe detale, jak znakowanie pionowe, poziome, skanery, etykiety. Regałach, tak, to kontrakt na wózki, kontrakt na regały. To takie detale, które się, jak powiem szczerze, w zasadzie w tym całym procesie, one są ważne. No bo to chodzi też o też mają wpływ na wskaźniki. No oczywiście, że tak. Bo dobór sprzętu intralogistycznego jest też jednym z kluczowych. Ale też zależało nam na tym, żeby nie pompować, tak powiem kolokwialnie, te koszty, czyli nabyć ten equipment szeroko pojęty, czyli w dobrej relacji jakości do ceny. Tak. Otóż to było kluczowe, ale najwięcej się skupili i dalej nad tym bardzo mocno pracujemy i będziemy długo jeszcze pracować nad parametrami, nad pomiarami i nad rozwojem dla naszych potrzeb systemu WMS-owego, który dopiero zaczniemy wdrażać. To jest klucz. Właśnie, bo zanim przejdziemy do Martyny, która myślę jest tutaj odpowiedzią na wyzwania współczesności, ja jeszcze bym chciał cię zapytać o to, czy byłbyś w stanie podać najlepiej top 10, ale jeśli nie top 10, to top 3 najważniejszych wskaźników dla ciebie, bez których ty się nie możesz obyć jako praktyk w zakresie optymalizacji procesów magazynowych. Znaczy, dla mnie przede wszystkim podstawowym wskaźnikiem to jest jakość. I tutaj szeroka pojęta jakość. Jakość na przyjęciu, jakość skanowania, jakość pickingu, jakość na wydania. Drugim ważnym czynnikiem dla mnie to jest możliwość mierzenia czynnika sezonowości danego jego wolumenu, bo to też pozwala nam w dużej mierze zarządzać powierzchnią, którą mamy w magazynie. I zasobami. Przede wszystkim. Znaczy powierzchnią i zasobami. No i trzecim takim kluczowym parametrem, który ja gdzieś tam biorę pod uwagę, no to jest jakby poziom wypełnienia magazynu, bo to nam podpowiada, jakie jeszcze mamy zdolności operacyjne. Ja już widziałem w swoim życiu magazyn wypełniony na 102% i proszę mi uwierzyć, może szef się cieszył, bo mu tam wpływało dużo, ale dla operacji to jest katastrofa. A to też się później przekłada na najważniejszy parametr i najważniejszy współczynnik, który musimy brać pod uwagę i dzięki temu to robimy, na zadowolenie klienta. Bo tak na końcu to ten klient musi wystawić, tak powiem, laurkę tobie jako operatorowi logistycznemu, to on musi być zadowolony, to te koszty po jego stronie muszą, w jego rozumieniu, one są zawsze kosztem, ale one muszą być adekwatne do ceny, co powiedziałeś. No i to są te czynniki, te 3-4, które dla mnie są kluczowe, ale to też często zależy od klienta, od jego wolumenu, od jego biznesu. My się często skupiamy, ja zawsze powtarzam, są 3 korowe procesy magazynowe. Wejście, składowanie i wyjście. No i można powiedzieć tylko 3, no ale coś za tym kryje. Tak jak żeśmy rozmawiali, kryje się mnóstwo różnych
podprocesów, które trzeba wykonać. Nie? Setki operacji, mnóstwo czasu, Oczywiście, mnóstwo że kilometrów. tak, Okej, oczywiście. Andrzej, bardzo Tobie dziękuję za ten punkt widzenia, a teraz przejdziemy do Ciebie, Martyno. Naczekałaś się tutaj sporo, ale cieszę się, że też aktywnie tutaj mnie wspierasz w prowadzeniu tej To dyskusji. bardzo mnie ciekawi. Nie, fantastycznie, bardzo dobrze. To nie ma nic lepszego dla moderatora niż aktywni uczestnicy debaty. Martyno, jak z punktu widzenia firmy informatycznej podchodzicie do kwestii doboru wskaźników pomagających optymalizacji procesów magazynowych? I drugie pytanie, czy klienci wiedzą w ogóle, czego chcą? W sensie, czy przychodzą do Was z zestawem wskaźników, które muszą być zmierzone i później w jaki sposób pokazane w systemie WMS, tak? Bo też nadmienię, że Adam powiedział o systemie EMS, Excel Management System, bo te systemy królują w przestrzeniach magazynowych, ale ja się zastanawiam po co, skoro mamy fantastyczne WMS-y wspierane sztuczną inteligencją i pozwalają nam tutaj w bardzo szybki sposób i przyjaznym przede wszystkim pokazywać te wyniki. Więc jakie jest podejście Twoje, Wasze, Syntavio do kwestii wskaźników magazynowych i optymalizacji procesów? Tak, technologia pen and paper jest nam bardzo dobrze znana. Wielu klientów przed wdrożeniem to praktykuje. Natomiast tak jeszcze wracając do tego, co Ty, Andrzej, powiedziałeś, to pokazuje, jak ważny jest wybór przy wyborze dostawcy oprogramowania. Ważna jest też analiza przedwdrożeniowa. Że przerwę. Z mojej perspektywy widziałem, że się wiąże na 10 lat co najmniej, bo nie ma innej drogi. Czas, koszty, zaangażowanie zespołu we wdrożenie WMS-u jest tak duże, że jak ktoś myśli, że no jak mi się nie uda, to za 3 lata zmienię, to od razu go wyprowadzę z błędu. W życiu tego nie zmieni. Tutaj jest kluczowy wybór i analiza własnych potrzeb, a dopiero później jakby szukanie rozwiązań na rynku. No, chyba że buduję WMS-y w oparciu o tabelę przesuwne w Excelu, bo też takich artystów znam, ale nie? przy tym momencie będzie to ciężkie. No nie, to prawda, przy jakby efekt skali jest, a później nie? się okaże, że mamy picking i okazuje się, że dorzucamy tych ludzi, dorzucamy w tą alejkę i im więcej dorzucamy, tym wolniej proces wygląda. Tak. To dajmy Martynie się wypowiedzieć. Bo sobie deptają mikrofon. No i jeszcze odpowiadając na Twoje pytanie, tak, klienci przychodzą do nas i przedstawiają nam jasną, pełną paletę wskaźników, które chcieliby zoptymalizować przy pomocy systemu. Niestety to nie zawsze działa tak, że wszystko jesteśmy w stanie dowieść, czy wszystko jesteśmy w stanie poprawić. Po to mamy system, żeby móc przeanalizować obecną sytuację i żeby móc klienta wspierać dopiero po tej analizie, kiedy ją przeprowadzimy, bo być może klient dostarczy nam 5-10 wskaźników, które chciałby poprawić, ale po naszych analizach okaże się, że dokładnie, że tak naprawdę poprawiając jeden proces, robiąc jedną malutką zmianę w systemie, jesteśmy w stanie wpłynąć na 7 z tych wskaźników, albo chociaż 2, ale te najważniejsze. I właśnie case study takiego klienta chciałabym Państwu dzisiaj przedstawić. Czyli będzie wykład połączony z prezentacją. Tak, chciałabym przedstawić. Myślę, że jest to bardzo ciekawe też spojrzeć tak dzisiaj od praktycznej strony. Już tutaj Andrzej pięknie wspomniał, natomiast chciałabym pokazać, jak system może to wspierać. Zanim przejdę do konkretnej sytuacji, chciałabym opowiedzieć trochę o otoczeniu biznesowym i o kliencie, u którym działo się to wdrożenie. Więc klient jest z branży FMCG, posiada kilka zakładów produkcyjnych w Polsce. My akurat skupimy się na jednym z nich, w którym to magazyn wyrobów gotowych jest ulokowany bezpośrednio przy liniach produkcyjnych. Klient ma wdrożonego SAP-a S/4HANA, łącznie z modułem rozszerzonej gospodarki magazynowej oraz zarządzania transportem. Wysyłki, które odbywają się z tego magazynu, są wysyłkami pełnopaletowymi i wszystkie wyroby gotowe z linii produkcyjnej w pierwszej kolejności trafiają na magazyn. Są one zarządzane partiami, ale na wejściu do magazynu już tej kontroli jakości nie ma, ponieważ ona odbywa się wcześniej w procesie produkcyjnym i wszystkie towary, które wysyłane są do klientów, muszą spełniać określone kryteria świeżości. Czyli partia po prostu nie może być starsza niż 2 miesiące, 3 miesiące, pół roku, w zależności od tego, jakie są wymagania i jaki produkt sprzedajemy. No i tu widzimy 102% w magazynie. No, 105 momentami. Nie było to zbyt bezpieczne. No i po wdrożeniu systemu na jaw wyszły problemy, z którymi biznes boryka się na co dzień. Było to wcześniej widać gołym okiem, natomiast potrzebowaliśmy twardych danych, które pozwoliłyby nam
na procesowanie dalej tego problemu i optymalizację w kolejnych krokach. No więc podstawowym problemem było to, że magazyn w sezonie wysokim był przepełniony. Często stawały linie produkcyjne na godzinę, 2, 3, choćby po to, żeby magazynierzy w międzyczasie wykonali mnóstwo ruchów wewnętrznych, które pozwoliłyby na udrożnienie magazynu, zwolnienie miejsc składowania oraz też, żeby część towaru po prostu wyjechała wysyłką. Przez to też trudno było zaspokoić popyt, kiedy on się wahał. Trudno było planować sprzedaż w tak dłuższym horyzoncie czasowym. No i doszły do tego klasyczne problemy, jak problemy kadrowe, gdzie ciężko znaleźć ludzi wykwalifikowanych tak z dnia na dzień, już nawet outsourcing nieraz nie pomaga. No i weszła dyrektywa unijna ESG i to wymaga też dopasowania procesów pod tą dyrektywę. Możemy? Okej. No i kiedy już zdefiniowaliśmy te problemy, biznes postawił przed nami 4 główne wyzwania, czego oczekują od nas i od systemu, żeby to poprawił. Pierwsze i podstawowe to jest zmniejszenie liczby operacji magazynowych. To miało wpłynąć przede wszystkim na bezpieczeństwo, ponieważ w momencie, kiedy rozpoczęliśmy pracę, w magazynie jeździło 20 wózków widłowych. Tego miejsca nie było sporo, te alejki były wątkie, spełniały minimalne normy szerokości alejek, dokładnie tyle jest wymagane, ani centymetra więcej, bo wiadomo, tych palet musi wejść. 4 centymetry, że to jest takie minimum, gdzieś tam się zakłada. Tak, żeby 2 wózki się minęły. Więc te alejki były stosunkowo wąskie i musieliśmy ograniczyć tą liczbę operacji magazynowych. Wypełnienie magazynu często sięgało tych 95%. No i żeby to udrożnić, klient miał nie tylko magazyn, gdzie miał miejsca jednopaletowe na regale, ale też miał właśnie magazyn blokowy. I w tym magazynie blokowym mieściło się na przykład 50 palet jednorodnego towaru. No i w momencie, kiedy towar nie został sprzedany, bo wolniej rotował, ale była duża produkcja i wcześniej weszło tam 50 palet, to potem przez 2-3 dni stały 2 palety i tak naprawdę traciliśmy 48 miejsc paletowych. Więc mnóstwo ruchów wewnętrznych wykonywało się wokół tego, po to, żeby to 50 miejsc paletowych zwolnić, żeby ta produkcja mogła dalej iść. Czyli zgodnie z tytułem naszego webinaru panował tam po prostu chaos. Tak, i wtedy właśnie spotkałam się z tym określeniem Martyna, magazyn nie jest z gumy, działamy. Czyli większego nie wybudujemy, tak? Nie liczcie na to, tylko optymalizujcie to, co mamy. To dokładnie. Optymalizujcie, ale wykorzystajcie to, co mamy, czyli funkcjonalność EWM-ki. Mieliśmy też skrócić czas obsługi wydania przy jednoczesnym pamiętaniu o tym, że kryteria świeżości partii, które narzucił klient, muszą być spełnione. No i oczywiście rozpoczęliśmy od analizy. Proces u klienta wyglądał tak jak tutaj po lewej stronie. Tak w dużym skrócie powiem, ja wiem, że to nie będzie 13 ruchów, ale tak streszczając, paleta, która zjeżdża z linii produkcyjnej, jest ona jednorodna, pełna, trafia na magazyn. Tutaj z linii produkcyjnej. Ta baza etykietą też? Czy... Tak, ona już wyjeżdża oklejona. Tutaj jest identyfikacja, jak wyjeżdża z linii produkcyjnej, pan wózkowy podjeżdża, skanuje i dostaje informację, w które miejsce składowania ma to wstawić. Tam na magazynie właśnie ona czeka, aż będzie pobrana na wydanie i po jakimś czasie następuje pobranie już do wysyłki. I na tym punkcie się skupiliśmy, na tym pobraniu. Otóż okazało się, że część towarów, która znajduje się na magazynie, czeka tam dzień, tydzień, kilka dni, a są towary, które szczególnie w sezonie wysokim rotują bardzo szybko. Czasem trwa to nawet godzinę, a czasem kilka minut, aż paleta wyjedzie dalej. Dlatego też postanowiliśmy właśnie wykorzystać funkcjonalność EWM-ową cross-dockingu. Ja wiem, że to nie jest klasyczny cross-docking, tak jak mówi o tym książka, ale... Dokładnie. W Stokholmie jest strefa cross-docku. No. Dokładnie. Czyli samo przyjęcie z produkcji nie powoduje odłożenia na magazynie, tylko bezpośrednio towary są kierowane właśnie już na rampy załadunkowe po to, żeby za chwilę być sprzedane do klienta. I teraz tak bardziej technicznie bym chciała o tym opowiedzieć. W SAP-ie, w EWMC, tutaj też byliśmy zintegrowani z TM-ką, więc całe wydanie bazuje na 2 obiektach. Pierwszym z nich jest dostawa wychodząca,
czyli dokument, na podstawie którego mamy informację, co i w jakiej ilości wydać do klienta. Poczekaj jeszcze, Martyno, przepraszam, jeśli chodzi o słowo. Rozumiem, że EWM-ka to jest system WMS, tak? Tak, dokładnie. SAP-owy, a TM-ka to jest Transport Management System, Dokładnie, tak? to Okej, jest- dobrze, bo tak. tak dla ludzi, którzy może tymi skrótami się nie posługują tak biegle jak my, to może być to ważne. Proszę wybaczyć. Przepraszam, mogę zadać pytanie? Bo Oczywiście, no. A czy tutaj jakieś zmiany w procesie produkcyjnym też zachodziły? Nic. Bo właśnie to mi trochę tak daje do myślenia, jeżeli coś stało tydzień, coś jeden dzień, a coś miesiąc, to gdzieś tutaj na etapie zarządzania, planowania produkcji też był jakieś duże pole do optymalizacji. Często się okazywało, że po prostu wypadały transporty i wpadały nowe z zupełnie innym zapotrzebowaniem. To była jedna sprawa, a druga sprawa, brakowało takiej konkretnej strategii odkładania, która patrzyłaby także na sprzedaż. Czyli wracamy do tego, co ja często powtarzam. Dokładnie. Pokaż mi, Integracji. panie, jak wygląda twoja sprzedaż, a ja ci powiem, jak będzie wyglądała twoja logistyka. Dokładnie. A Ale ja to już jest przypominam, następny że etap. jesteśmy w magazynie, a nie na produkcji. I to trzeba się teraz Nie, skupić nie, na bardzo procesach dobrze. magazynowych. Bardzo Nie, ja dobrze wiem, Andrzej bo to ma zauważył. wpływ absolutnie, no ale ten transport też ma wpływ na to, jak wygląda magazynowanie. Wystarczy, że ciężarówka spóźni i już jest. Tak, albo paleta spóźni, Tak. wyjadą 32 zamiast 33 i to już też się Kontynuuj, Martyno. nasz OTIF psuje. I drugi obiekt, o którym też, który też występuje, to tutaj jest jednostka transportowa. Z punktu widzenia praktyki jest to po prostu zaplanowany samochód, który ma już do siebie przyczepioną do siebie, że tak powiem, dostawę wychodzącą. I żeby całe nasze przedsięwzięcie mogło zacząć działać, samochód musi się znajdować na zakładzie, czyli ta nasza jednostka transportowa, i WMS musi dostać informację, że ten samochód już jest zadokowany pod bramę. Wówczas uruchamia się ta nasza nowa logika pobrania. Jest ona uruchomiona tylko i wyłącznie dla określonej grupy produktów. Wcześniej zrobiliśmy analizę ABC, które produkty najlepiej rotują, i w sezonie właśnie dla tych produktów, które najlepiej rotują, włączamy tą możliwość tego dynamicznego cross-docku, kiedy auto już stoi podpięte pod bramę załadunkową i paleta zjeżdża z produkcji, to system odpytuje się w pierwszej kolejności, czy być może dostawa zawierająca ten towar znajduje się pod bramą. Jeśli znajduje się pod bramą, nie tworzy się zadanie na odłożenie tego do magazynu, tylko paleta bokiem, rolkami przejeżdża na strefę załadunku. I tam już dalej będzie załadowana na magazyn. A teraz pokażę, jak to wygląda w liczbach. Czyli klasyczny proces odłożenia i wydania. My to zmierzyliśmy, to są wartości oczywiście uśrednione. Musimy wziąć też pod uwagę topografię magazynu, ale Czyli średnio... zrobiliście to, o czym mówił Andrzej. Dokładnie, staliśmy ze miarka. stoperem, a w zasadzie też po prostu wyciągnęliśmy raport z systemu. Systemy już teraz na to pozwalają. Jeśli są. Jeśli są. Ale też wózki mają teraz, dostawcy wózków dostarczają różnego rodzaju Fleet management możliwość, system, tak. dokładnie tak, żebyś nie musiał tego mierzyć od początku ze stoperem, tylko otworzysz sobie raport i zobaczysz, jak to wózki, w której strefie magazynowej, ile czasu się poruszają, ile czasu potrzebują na wykonanie danego procesu. I jakby to jest pierwszy krok, który możesz zrobić, zanim Tak, wejdziesz tylko ze stoperem. Wiesz, najbardziej śmieszy to, że praktyka pokazuje, że my mamy mnóstwo danych, a czasem nie mamy świadomości, że w ogóle te dane mamy i jak one mogą być użyte i jak bardzo są potrzebne, Albo prawda? nie potrafimy ich Dokładnie, wykorzystać. dokładnie. Też często jest tak, że jak zakupujemy coś do magazynu, no to mamy już tak dużą ilość kosztów, że te tak zwane, powiem, ekstrasy Tak. dodatkowe, które pozwolą mierzyć pewne rzeczy w magazynie, już mówimy, a dobra, na razie się bez tego obejdziemy. Ale to dla nowego obiektu firmy, która rozpoczyna swoją przygodę z logistyką, są kluczowe elementy, że on od samego początku może mieć narzędzia, które będzie mógł wykorzystać do pomiarowania prasy w magazynie. I będzie musi do czego odnosić. Martyno, kontynuuj. Dokładnie. Nie, bardzo dobrze. Merytoryczna dyskusja zawsze na plus. Więc dobrze, uśredniony czas odłożenia do magazynu, to były palety do magazynu, to były 2 minuty, pobrania mniej więcej tyle samo i załadunek zajmował 1 minutę. Natomiast dla tych produktów, dla których mogliśmy wdrożyć tego naszego cross-docka, pomijamy proces odłożenia do magazynu, pomijamy pobranie, wliczamy ten proces przejścia tej palety przez rolki, no i załadunku. Cała obsługa logistyczna tej jednej palety zajmuje 1,5 minuty. To jasno widać, że mamy 3,5 minuty oszczędności na palecie, co w sezonie wysokim przekłada się na możesz 12 dodatkowych aut, które może opuścić magazyn. Czyli
możliwość magazynu w sezonie wysokim to była wysyłka 80 aut. Załóżmy, że wyjeżdżały pełne po 33 palety, czyli mamy 2640 palet. Natomiast w momencie, kiedy dla tej grupy produktów najbardziej rotujących włączyliśmy tą możliwość, klient założył, że mniej więcej 25 samochodów będzie mogło dziennie opuścić zakład tym sposobem. Dzięki temu uzyskaliśmy możliwość wyjazdu dodatkowych 12 samochodów, czyli jest to niecałe 400 palet obsłużonych dokładnie w tym samym czasie, w tym samym miejscu. A dalej, jak to się przekłada już nie tylko na same nasze palety, ale też klient miał, jak wcześniej wspomniałam, flotę 20 wózków widłowych. Obecnie w wykorzystaniu jest ich 5. Wynika to nie tylko z tego, że część palet przejeżdża już rolkami, ale też z tego, że nie ma tylu wewnętrznych ruchów magazynowych. Więc po prostu możemy używać mniej wózków, przez to też jakby zapotrzebowanie na kompetencje jest zupełnie inne. No i druga rzecz, wypełnienie magazynu z niemalże 100%. W sezonie wysokim to się wahało od 90 do 100%. Wiadomo, to 90% jest nie do końca wymierne, bo jak mówiłam wcześniej, w tym magazynie blokowym mogło 48 miejsc paletowych być przyblokowane. No więc zeszliśmy do takiego poziomu 70%. A to już jest całkiem imponującą liczbą, tak mi się wydaje. W tym momencie zastanawiałem się, czy część magazynu nie podnająć komuś, bo mają 30% niewykorzystanej powierzchni. No zapytamy Martynie, jaka to lokalizacja i możemy sprzedać, nie? Także dzisiaj jest walka. Okay. Jeśli czujesz potrzebę, oczywiście mogę. A ja się tak, przepraszam, zapytam jeszcze ostatnie pytanie. Czy zastanawialiście się nad rozwiązaniami automatycznego rozładunku i załadunku typu coolloadery, coś w tym stylu? Daleko od siebie jest ten zakład produkcyjny z magazynem, w którym to jest składowane? W zasadzie ten magazyn wyrobów gotowych jest bezpośrednio przy liniach produkcyjnych. On wyjeżdża z linii i od razu znajduje się na regale. Mało tego, same doki załadunkowe są bezpośrednio przy liniach. Tych linii jest mniej więcej 4 i te doki, jak tu są linie, tu zaraz są doki, więc tymi rolkami przejeżdża tak naprawdę. Czyli z produkcji nie przewozicie tego autami, tylko normalnie z produkcji to przechodziło wewnętrznym transportem. Taśmociągiem pod rampę. Jest to pole do optymalizacji w przyszłości. Rozpoczęliśmy od małych kroków, drobnych modernizacji. Korzyści, sami Państwo widzieli, są dosyć znaczące, ale oczywiście to nie jest koniec, bo są plany, żeby dalej to optymalizować i na pewno będziemy tam dalej działać. Okej, tak jeszcze tylko kończąc, rozmawialiśmy z wieloma klientami i wielu klientów ma podobne problemy. Czy jest to przepełniony magazyn, właśnie system pen and paper, przestarzałe środowisko IT. I to wszystko wpływa na to, że trudno jest szybko reagować na zmiany, ale też trudno mieć dobry wgląd na procesy w czasie rzeczywistym. I czasem tak naprawdę wystarczą tylko 3 kroki, czy właśnie tak jak wcześniej pokazałam, jedna mała zmiana, która może wpłynąć na to, że auta zaczną być ładowane na czas, że koszt funkcjonowania magazynu spadnie, czy będziemy mieli lepszy pogląd na procesy w czasie rzeczywistym, wypełnienie magazynu może też spaść, jak to pokazałam wcześniej, czy zwiększyć możliwość produkcji oraz sprzedaży, pójść w tą elastyczność. I właśnie my jako Syntavio jesteśmy zespołem specjalistów, który bardzo chętnie Państwu pomoże zoptymalizować ten proces, rozpoczynając od analizy przez koncepcję oraz też wdrożenie. I tutaj, jak mogę, i dlatego też chciałam zostawić kontakt do Piotra Pudelskiego oraz Macieja Kulki. Jeśli czują Państwo, że mają podobne problemy, Wasza firma się mierzy z czymś, z podobnymi problemami, oczywiście zachęcamy do kontaktu. Chętnie Państwu pomożemy, doradzimy, skonsultujemy się. Dziękuję. Martyno, dziękuję Tobie za ten przykład. No, czarno na białym, albo kolorowo na białym udowodniłaś, że jednak kwestie pomiaru i odpowiedniego doboru wskaźników, żeby wiedzieć, czego szukać, są kluczowe i przynoszą realne korzyści i oszczędności dla firmy, przyspieszają też funkcjonowanie całego magazynu. Myślę, że też udowodniłaś to, o czym wspomniał Andrzej, że wartością samą w sobie dodaną przy wdrażaniu WMS-a czy przy wykorzystywaniu systemów informatycznych jest też świadomość osób, które to robią, jak wyglądają procesy logistyczne. Bo myślę, dokładnie. Że
a tego bardzo często brakuje. Dopóki nie ma systemu i nie ma tego ułożonego, bardzo często właśnie brakuje tej świadomości procesów. No właśnie, że jakby informatycy czy programiści, oni znają dobrze system, znają jego funkcjonalności, ale niekoniecznie potrafią to pasować w procesy logistyczne, tak? Które, tak jak Andrzej powiedział, można zrealizować kwestię przyjęcia towaru w 2 krokach, ale można go zorganizować w 118 krokach, tak? Zależy ile czynności, jakie procesy chcemy przeprocedować, nie? I właśnie dlatego pojawia się pozycja konsultanta, który łączy zarówno IT, jak i biznes, bo pełen cykl wdrożenia projektu trwa, przyjmijmy, że około rok. Więc tak naprawdę rok w rok zmieniamy firmę, zmieniamy projekt, uczymy się czegoś nowego i z roku na rok zyskujemy coraz większe doświadczenia, a też przez to stajemy się lepszymi doradcami. Poczekaj, Andrzej, bo ja miałem też do czynienia z taką sytuacją, że prezes firmy im powiedział, że nikt go nie zapytał po co. Wszyscy powiedzieli tak, zrobimy, zmierzymy i on miał naprawdę mnóstwo danych, których nie potrafił się w żaden sposób odnaleźć, bo chciał, to było jego życzenie, ale nikt nie zapytał go, po co to robić. To źle szukał. No, to prawda, najprawdopodobniej skorzystał z konsultantów. Andrzeju. To też jakby potwierdzam wszystko, co to Karolina mówiła, ale... Martyna. Przepraszam, Martyna, ale... Zamiana zawodnika nastąpiła. Z perspektywy biznesu i fulfillmentu, to jest słuchanie tego, co mówi klient. My często mamy problem z uzyskaniem odpowiedzi na nasze pytania, na podstawowe pytania. Potrzebujemy taką ilość danych po to, żeby odpowiednio zmapować ten produkt w naszym magazynie, odpowiednio przygotować dla niego proces, odpowiednio zaadoptować zasoby pod ten proces i idealnie jest, kiedy klient jest otwarty na to, żeby nam te dane przekazywać. Tutaj ja wybrałem w wielu różnych panelach dyskusję o tym i ciągle jakby duże biznesy korporacyjne nie mają z tym problemu. Oni te dane udostępniają, oni te dane mają, ale jakby chcą się skupić na biznesach średnich, małych, często w biznesach, ja nie mówię tylko polskich, ale też tutaj też często pojawia się ten problem, jak się próbujesz nawiązać współpracę z biznesem choćby naszych zachodnich niemieckich. Oni często kompletnie nie mają tych danych. Ja miałem taką okazję, miesiąc temu wizytowałem jeden z magazynów jednego z największych dostawców opakowań plastikowych. I słuchajcie, i to jest dla mnie zaskoczenie, jak ja zacząłem ich prosić, choćby o etykietę skanowaną. Ja już nie mówię jakąś tam wybudowałem, prostą, żeby mógł to przyjąć na zasadzie przyjęcia do magazynu. Ale SSCC, tak? No, tak. Słuchajcie, oni nie mają nawet WMS-u w tym momencie. Oni pracują, ładują dziennie kilkadziesiąt samochodów w kilku lokalizacjach. Oni to robią na zasadzie... Znaczy, ja miałem taką nadzieję, bo zacząłem rozmawiać, to dobrze, Andrzej, to my ci etykietę, dla ciebie załatwimy. W Wordzie zrobimy ją. Dla ciebie tobie etykietę, dla ciebie tą etykietę przykleimy do palety. Ja mówię, kurczę, jestem w domu, ale musisz nam ją wysłać. No ja grubo, to w sumie nic żeśmy nie uzyskali. No tak, ale tak krok do kroku i okazało się, że w 2025 roku będą wdrażać swój pierwszy system zarządzania produkcją i zarządzania magazynem. I to jest coś, o czym ja ciągle ze strony biznesu mówię, bo mam tam niewątpliwie przyjemność być wiele lat po tej drugiej stronie, rozmawiając z klientami, uświadamiając, prosząc ich o pewne rzeczy, które są niezbędne do tego, żeby zaproponować taką jakość, którą oni oczekują, a my jako firma chcemy im przekazać. I tutaj jeszcze jest bardzo dużo do odrobienia. To jest mnóstwo rzeczy, uświadamiając i tłumacząc, dlaczego my to potrzebujemy, nie? Też firmy często tego nie mają i wtedy jakby jest nasza rola, tak ja to widzę, żeby jeżeli jest wola z dwóch stron, żeby to przygotować wspólnie z klientem, pokazać mu, pomierzyć to u niego, wyciągnąć te dane i później po jakimś czasie pokazać mu te dane i pokazać, jak dzisiaj funkcjonuje ten biznes u nas, skoro my możemy sobie to pomierzyć, mamy przewidywalność, możemy sobie zaplanować sezonowość, to o czym mówiłem i on wtedy tak patrzy i mówi, kurczę, tyle lat nie miałem tego, jakoś funkcjonowałem, ale teraz widzę, że faktycznie mogę pewne rzeczy planować, nie? I mimo wszystko z białej kartki. I mimo wszystko z białej kartki, tak, bo my ciągle mówimy, wracamy 2-3 kroki wstecz, nie boimy się tego i zaczynamy. To jest dużo pracy. Będziemy powolutku kończyć, więc Adamie, do ciebie pytanie do was wszystkich, ale zaczniemy od Adama.
największe wyzwania w doborze wskaźników pomagających optymalizować procesy magazynowe, to widzisz w czym? W czym upatrujesz? Ja upatruję je w operacyjności, czyli tak naprawdę jak tutaj też Martyna wskazała, proces składowania generował ten czas, który nam przeszkadzał jako osobom zajmującym się efektywnością. Tak więc ten element procesu, może myślę, że najczęściej optymalizowane procesy przyjęć wydań, które są, wydaje mi się, klasycznym pierwszym krokiem optymalizacji w magazynach, no albo są już zrobione, albo są w trakcie tej optymalizacji. Kolejnym krokiem jest składowanie, tudzież omijanie składowania, co dzisiaj nam tutaj w ładny sposób fajnie zostało pokazane. My musimy tutaj pamiętać, ja to specjalnie z czystą premedytacją o białej kartce na koniec jeszcze raz wspomniałem, poszukujemy tak naprawdę optymalizacji, będąc bardzo mocno zaszufladkowani. My potrzebujemy ekspertów, którzy łączą biznes, IT tak naprawdę z tym podejściem analitycznym. Po co my to sprawdzamy? Kiedy możemy powiedzieć, że wchodzimy w temat, bo nam się za 5 lat zwróci to wdrożenie? Dlaczego 5 lat? Czemu nie 7, a czemu nie 3? Tak więc właśnie to są te kwestie, których tutaj należy szukać. Ja się bardzo cieszę, tak już patrząc też z perspektywy naszej uczelni, Artur, że nauka nie odstaje od biznesu, czyli te nasze mniemania, jak tą metodykę wskaźników ustawić czy przygotować, no tak się w biznesie dzieje. No tak, ale mamy to szczęście, że mamy takich przyjaciół jak Andrzej, Martyna, że możemy te jakby kwestie teoretyczne czy pomysły na zaimplementowanie wskaźników właśnie z praktykami zweryfikować. Nie? To jest, myślę, też jeden z kluczy do sukcesu, że mamy różne punkty widzenia i każdy może opowiedzieć o tym z innej perspektywy. Andrzeju, największe wyzwania i jeżeli znasz i chcesz udzielić odpowiedzi na 2 pytania, które pojawiły się na czacie, to zachęcam. Chyba że Martynie tutaj oddamy. Znaczy, ja powiem, dla mnie jako dla osoby, która jakby zarządza logistyką, kluczową kwestią jest poprawność danych. Poprawność danych. Od tego wszystko się zaczyna. Jeżeli my na poprawności danych, jeżeli my na zwykłej, prostej masterdacie popełnimy błędy, to one ciągle będą miały negatywny impact na proces. Dostaniemy nieprawdę po prostu. Tak, spójność danych to jedno, ale to jakby wiąże się z poprawnością danych, które dostajemy. W jakiej formie je dostajemy. I tutaj faktycznie dla mnie to jest kluczowy czynnik, bo to mi pozwala odpowiednio planować zasoby, które przekładają się, no mówiąc brutalnie, na pieniądze, które wynikają z procesu i na budżet, który jest pokazywany tej stronie, która jakby korzysta z naszych usług. Nie? Okej, Martyno? Dla mnie taką największym wyzwaniem jest brak świadomości procesu i brak zadania sobie pytania po co, bo nie sztuka wyciągnąć z systemu 20 wykresów, 15 raportów i dać je klientowi. Ważne jest, żeby wiedzieć, w jaki sposób je wykorzystać i tak naprawdę co z czego wynika i w którym miejscu procesu, które miejsce w procesie ma największy wpływ na to, że ten wskaźnik wygląda jak wygląda, bo to jest punkt wyjścia do optymalizacji. Okej. Mamy 2 pytania na czacie. Krzysztof Zając zapytuje, czy jest praktykowane mierzenie NPS-ów dla procesów logistycznego w obszarze B2B? Przykład zaopatrywanie sieci sklepów z magazynu centralnego, czy jakiś wskaźnik powinien być kluczowym KPI-em? Ktoś ma ochotę odpowiedzieć na to pytanie? Czy nie wiemy i sprawdzimy? Czy ja nigdy nie obsługiwałem magazynu pod kątem magazynu, znaczy nie zarządzałem magazynem, który jakby był magazynem centralnym jakiejś sieci. Mnie jest ciężko się odnieść. Ja mogę się odnieść ewentualnie do tego, jaki współczynnik jest mierzony, jaki jest ważny, jeśli chodzi o dostawy do magazynów centralnych. I tutaj bardziej od strony transportowej, jakby jedna strona to współczynnik jakości wydań z magazynu, poprawności skanowania i poprawności przygotowanego asortymentu, a drugim kluczowym współczynnikiem, który jest mierzony, no to tu jest kwestia teraz rozbieżna, bo raz mierzymy współczynnik dostaw dzienny, a raz mierzymy on time, czyli na godzinę. I tutaj te KPI z mojej perspektywy są mierzone i one są dosyć często wykorzystywane, zwłaszcza ten współczynnik dostaw, jakości dostaw do magazynu centralnego jest brany też później pod kątem jakby całej jakości obsługi tego wolumenu
wolumenu dostaw do magazynu centralnego. Adamie? Ja bym chciał dodać, ponieważ właśnie wdrożenia, o których wspominałem wcześniej, były wykonywane właśnie we współpracy z sieciami handlowymi. Nie wiem, czy mogę mówić o więcej szczegółach, ale kwestia dotycząca, czy zapatrywanie sieci sklepów powinno być KPI-em, tak powinno być. Sieci, o których nas też podać nie mogę, zamieniały to w wskaźnik dostępności produktów na półce. Tak więc to są te elementy, które są ważne z perspektywy magazynu centralnego, bo one układają cały proces wydań i dostaw do sieci sklepów. Tyle, co mogę powiedzieć bez szczegółów. Okej, słuchajcie, projekty. będziemy kończyć. Ja myślę, że podobnie ufam, że podobnie jak ja mają Państwo duży niedosyt, bo nie sposób ten temat zamknąć tak naprawdę w 60 minutach. Ja myślę, że otwiera się tak naprawdę pole do dużej dyskusji o implementacji i zastosowaniu wskaźników w obszarze procesów magazynowych. Na całe szczęście mamy fantastycznych ekspertów dostępnych i myślę, że wiele osób też w Państwa otoczeniu trochę się na tym temacie zna. Ja osobiście jestem zwolennikiem strategii, że less is more, czyli mniej to znaczy więcej, że lepiej mieć kilka dobrze dobranych wskaźników i na bazie tego móc budować obraz swojego przedsiębiorstwa. I za dzisiejszy webinar chciałbym podziękować Tobie, Martyno. Masz jedno zdanie, żeby się pożegnać z naszymi widzami. Również chciałam bardzo podziękować za to, że przyszli Państwo i uczestniczyli aktywnie. To nie jest ostatni raz. Cieszę się, że spotkamy się ponownie. Już niedługo pojawi się informacja o kolejnym webinarze. Również pójdziemy właśnie w duchu tego cyklu Magazyn nie jest z gumy. No i już teraz mogę serdecznie zaprosić. Andrzeju, dziękuję Tobie. Ja również dziękuję. Ja wiem, jak ciężko się słucha ludzi, którzy biegają po magazynach, mierzą pewne parametry, liczą, bo tutaj to jest taka praca, która często jest niewidoczna. Ona jest często wykonywana w tle, często na bazie Excela, różnych innych narzędzi, które mamy, szukamy tych danych, później je ze sobą łączymy, wykorzystujemy do usprawnień w obecnym obiekcie, przy obecnych klientach, ewentualnie szukamy możliwości jakby rozwoju danego sajtu. Dzięki bardzo za zaproszenie, Artur, i mam nadzieję, że jeszcze będzie okazja. Ślicznie dziękuję za Twoje wsparcie, za Twoją wiedzę, no i podzielenie się tym praktycznym spojrzeniem na kwestie wskaźników. Adamie, do Ciebie należy ostatnie zdanie. Też dziękuję za Twój udział. Tak, drodzy Państwo, inżyniersko, dziękuję serdecznie Państwu za udział w dzisiejszym webinarze. Mierzcie procesy i analizujcie dane, bo bez tego nie jesteśmy w stanie udowodnić, że magazyn nie jest gumy. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy serdecznie za Waszą obecność, za uwagę. Zapraszamy na kolejne webinary i tak jak Andrzej powiedział, warto rozmawiać, warto pytać, warto dochodzić do prawdy. Artur Olejniczak, serdecznie dziękuję za uwagę.